Dziennikarz musi być niezależny. Decyzja należy do ciebie. Liberalne wolności są w porządku, ale na nic się nie przydadzą na cmentarzu. Krym i Sewastopol są ponownie częścią Rosji. Historyczna sprawiedliwość została wymierzona. No nie daj Bóg. Władimir Sołowiow, określany Goebbelsem Rosji, Мелкий Райх украинский. jest chyba najbardziej znanym propagandystą Putina. Prowadząc swój program telewizyjny na kanale Rosja 1, popierający politykę Kremla wiele razy obrażał lub groził Polsce, Polakom, a także sporej części świata. Niedługo będziesz krzyczeć Heil Hitler. Wsadźcie sobie je w tyłek. Nie, wy antysemickie dranie, które sprzedały godność rosyjskiego oficera. Nie powinnyście otwierać waszych brudnych mord na najwyższego dowódcę. Wojna nie jest z Ukrainą, ale w Ukrainie. Wojna z NATO. Pozbyć się tych wszystkich głupców. Elena 33, Elena. Te przeklęte dranie. Zbanować ich wszystkich. Sprawdzić, jak tam sprawy od stuleci tradycyjnie rosyjskim mieście Warszawie. Czy dokonaliśmy uderzeń przeciwko podłym polskim psom? W ciągu ostatnich lat frontman rosyjskiej propagandy państwowej wydał aż 3 filmy o Władimirze Putinie. Za każdą z tych w cudzysłowie genialnych produkcji, bo według Dmitrija Pieskowa całkiem poważnie takie właśnie są, Sołowiow miał zapewniony dostęp do współczesnego cara Rosji. A to chyba jest najlepszym dowodem szczególnego zaufania Putina do jego osoby. Do tego, że Sołowiow, będąc niczym moskiewski kosiarz umysłów, zapewne nawet bez nagrania wspomnianych 3 filmów i tak byłby numerem 1 kremlowskiej propagandy, nikogo raczej nie trzeba przekonywać. Zebrał 5 milionów rubli i zatrudnił Liubę. Wszyscy są prawdziwymi wojownikami, wszyscy są jak... Idiotko. Zdradziłaś swoją ojczyznę. Nie wyszło ci to najlepiej, stara Mendo? Szczególnie biorąc pod uwagę jego wypowiedzi, którymi obraził naprawdę sporą część ludzi na naszym globie. I po tym, co mówił na temat Polski, lepiej dla niego, żeby nie wpadł nigdy w ręce któregoś z naszych bardziej nerwowych rodaków. W czym zatem tkwi sekret sukcesu tego generała informacyjnej wojny Kremla? Poza jego specyficznymi wdziankami, niczym Steven Seagal, który również wchodził Putinowi i wchodzi w 4 litery. Dlaczego Władimir Sołowiow stał się aż tak bliski współczesnemu carowi Rosji? Jakim cudem skromny nauczyciel matematyki i fizyki stał się obrzydliwie bogatą postacią rosyjskiej propagandy, ale i etycznym zerem? Zanim dowiecie się więcej o tym człowieku barwnym inaczej, muszę jak zwykle podziękować Wam za aktywność w komentarzach, wszystkie kciuki w górę i generalnie motywujące mnie i mój zespół Wasze wsparcie. Bez Was byłoby jeszcze ciężej to wszystko ogarnąć. A teraz zobaczmy, jak na naszych oczach, za sprawą m.in. takich ludzi jak Sołowiow, zmienia się geopolityczne oblicze współczesnego świata. Zapraszam. Gdybym miał streścić postać Władimira Rudolfowicza Sołowiowa w jednym zdaniu, powiedziałbym, że jest to bliski Putinowi kremlowski propagandysta wyspecjalizowany w praniu mózgów tamtejszego społeczeństwa, etyczne zero. I kiedy grozicie Rosji kolejnymi sankcjami, wsadźcie je sobie w tyłek, zwincie w trąbkę i wsadźcie. Narcyz, ale również biznesmen z majątkiem szacowanym na dziesiątki milionów dolarów. Może nie jest to oszałamiająca kwota jak na aktywa niektórych Rosjan powiązanych z Władimirem Putinem, ale musimy tu mieć świadomość, że Sołowiow był silnie prodemokratyczny, twierdząc, że dziennikarza powinna cechować niezawisłość. To zdanie, że dziennikarz robi to, co powie szef. Nas ono nie dotyczy. Dziennikarz musi być niezależny. Przyznacie, że takie słowa brzmią z jego ust co najmniej dziwnie. Co równie zaskakujące, był kolegą opozycjonisty i chyba najpoważniejszego konkurenta dla Putina do stołka prezydenckiego, Borysa Niemcowa.
Dzień dobry. Jestem Władimir Sołowiow i kontynuujemy nasze niedzielne śniadania. Wiosna polityczna okazała się niezwykle aktywna, o czym dziś porozmawiamy z osobą, która od bardzo dawna jest na samym szczycie władzy. Borys Niemcow jest moim gościem. Dzień dobry, Boris Efimowicz. Dzień dobry. Zamordowanego w lutym 2015 roku nieopodal Kremla. A przecież nikt inny, tylko właśnie Sołowiow powiedział, że Bóg daje prawo wyboru. Tylko kto w takim razie jest dla niego Bogiem? Nawet Pan Bóg daje wolność wyboru. Możesz wybierać albo nie wybierać prezydenta Putina. Decyzja należy do ciebie. Okazuje się, że tak jak wielu ludzi z rosyjskiego otoczenia prezydenta, także król kremlowskiej propagandy ma korzenie narodu wybranego. Urodził się bowiem na terenie Moskwy w rodzinie rosyjskich Żydów. Wykształcił się w stolicy m.in. robiąc studia podyplomowe Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych w 1989 roku. W latach 1986-88 był ekspertem w Komitecie Młodzieży ZSRR, powiązanym z KGB. A gdzieżby inaczej. O jego życiu prywatnym w tamtych latach raczej nie za wiele wiadomo, ale faktem jest, iż studiował w tym samym instytucie, co Władysław Surkow i Michaił Friedman, a oni obaj do pewnego momentu uznawani byli za ludzi bardzo bliskich Władimirowi Putinowi. Surkow określany był nawet mianem szarej eminencji u boku rosyjskiego prezydenta, która wzbudzała strach u współpracowników i podwładnych. Natomiast Friedman, rosyjski miliarder posiadający 3 obywatelstwa rosyjskie, izraelskie i brytyjskie, uważany był za jednego z najważniejszych putinowskich oligarchów i zarazem sponsorów rosyjskiej armii. Został jednak aresztowany w 2022 roku właśnie na terenie Wielkiej Brytanii. Mieszkający w Londynie rosyjski oligarcha Michail Friedman powiedział, że jest praktycznie pod aresztem domowym i musi jeść w domu, ponieważ wszystkie jego karty i konta bankowe są zablokowane z powodu sankcji władz w Wielkiej Brytanii. Przydzielają mi pewną kwotę, abym mógł jeździć taksówkami i kupować jedzenie, powiedział gazecie Friedman. Ma fortunę w wysokości ponad 10 miliardów dolarów według Bloomberga. Co równie ciekawe, prowadził on dość rozległe interesy na Ukrainie, m.in. sieć komórkową, której abonentami było około 26 milionów Ukraińców, oraz Alfa Bank, którego odkupieniem, jak donosiła w marcu 2023 roku Wyborcza, zainteresowany był właściciel Polsatu Zygmunt Solorz. Według doniesień medialnych od czasów studenckich i początków kariery zawodowej obaj związani byli z KGB, a później z FSB. Natomiast Friedman oskarżany jest także o to, że finansował ponoć rosyjską przestępczość zorganizowaną, prał pieniądze dla kolumbijskich karteli narkotykowych i był zamieszany w zabójstwo 2 dziennikarzy. Jak więc sami możecie zauważyć, koledzy ze studiów Sołowiowa do kryształowych raczej nie należeli. Może i dlatego, kiedy oni pieli się przez życie po szczeblach typowo sowieckiej kariery, Władimir Rudolfowicz uczył matematyki i fizyki w moskiewskiej szkole. W 1990 roku skromny nauczyciel wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w latach 1990-1992 dość krótko wykładał ekonomię na University of Alabama. Odwiedził także Ziemię Świętą. Gdy w 1992 roku stracił pracę w USA i nie mógł znaleźć innej, zdesperowany postanowił wrócić do Rosji i wspólnie z poznanym Colinem Hammondem założył firmę produkującą sprzęt oświetleniowy do dyskotek oraz pierwszą w Moskwie agencję pracy, stając się współwłaścicielem małych zakładów produkcyjnych w Rosji i na Filipinach. Jak twierdzi Hammond, jego kolega Władimir oszukał go, przejmując stworzone wspólnie biznesy. Sam Sołowiow oczywiście nic o tym nie wie, a w jednym z wywiadów stwierdził, że wytwarzane produkty z powodzeniem sprzedawane były w Stanach Zjednoczonych i krajach europejskich. Ponadto stał się członkiem Komitetu Przedsiębiorców Ameryki, a także przewodniczył Stowarzyszeniu Młodych Ekonomistów w Rosji, spotykając się m.in. z twórcą pierestrojki Gorbaczowem. Pod koniec lat 90. sprzedał swoje firmy i zainwestował ponoć w akcje Gazpromu. Następnie zaczął pracę jako dziennikarz, najpierw radiowy, a później także telewizyjny. Prawdopodobnie gdyby nie generalny producent moskiewskiej stacji radiowej Silver Rain, Natalii Sindiewej, jego najlepsza godzina, czyli praca medialnego bulteriera Putina, mogłaby nigdy nie nadejść.
kiedy pojawił się w sali konferencyjnej z krótko ściętymi włosami i zabawnym wąsem, jako 130-kilogramowy facet ze złotym łańcuchem na szyi i równie ociekającym złotem Rolexem na ręce, to 26-letni Dmitrij Sawicki, współtwórca wspomnianej rozgłośni radiowej, był naprawdę mocno zaskoczony. Tym bardziej, kiedy Sołowiow stwierdził, że jest biznesmenem mającym fabrykę na Filipinach i w Rosji. Sawicki zaproponował mu pracę na antenie 3 razy w tygodniu. Sołowiow się zgodził, a nawet stwierdził ponoć, że może to robić za darmo, bo lubi radio, a jest na tyle bogaty, iż nie potrzebuje pieniędzy. No, taki był z niego oligarch. Ostatecznie podpisali jednak kontrakt, na mocy którego stał się w 1998 roku gospodarzem programu Angielski z uśmiechem. Tak, dobrze słyszeliście i co ciekawe, faktycznie prowadzonego po rosyjsku i angielsku. Angielski z uśmiechem. Naprawdę mogłem porozmawiać z tobą na żywo po angielsku. Володя? Well, first of all, I have to say that if you'd like to speak English, you don't have to fight temptation. Just speak English. Czyli de facto, jak sami słyszycie, pan Sołowiow całkiem dobrze posługuje się mową tego zgniłego i znienawidzonego przez siebie Zachodu. W 1999 roku po raz pierwszy pojawił się jako prezenter w talk showach telewizyjnych. Jednym z głośniejszych okazał się być tak zwany Proces, podczas którego dał do zrozumienia, że ludzie chorzy na HIV powinni być izolowani od pozostałej części społeczeństwa. Doszło do tragicznej pomyłki i szaleje teraz choroba, ale czy mamy prawo z ofiary zmienić się w kata? Czy ma prawo rozsiewać chorobę wokół siebie, kiedy społeczeństwo jest zmuszone się chronić? 1 milion chorych w biednym kraju oznacza tylko jedno: wymarcie narodu, a kiedy pojawi się lekarstwo, nie będzie nikogo, kto mógłby kogokolwiek uratować. Liberalne wolności są w porządku, ale na nic się nie przydadzą na cmentarzu. Społeczeństwo ma obowiązek się chronić, zachowując człowieczeństwo i kontynuując leczenie, a nie pozwalać na permisywizm i działalność przestępczą. Dziękuję za to. Dzisiejsza rozprawa dobiegła końca. Na ekranie rezultaty głosowania telezрителей. Смотрите процесс через неделю в то же время. W sumie te słowa Sołowiowa, wolności liberalne są wspaniałe, ale na cmentarzu są bezużyteczne, są chyba najlepszym odzwierciedleniem jego postaci. Równolegle z pracą w radiu budował karierę telewizyjną. Pracował nawet w kanale TV6, utworzonym z inicjatywy amerykańskiego potentata medialnego Teda Turnera i rosyjskiego miliardera Borysa Bierezowskiego. Bierezowski, który był znajomym Putina, współpracował z nim przed kampanią wyborczą. Musiał później uciekać do Londynu, był milionerem czy miliarderem, no i został znaleziony mimo wielu tysięcy, milionów dolarów wydawanych czy funtów wydawanych na ochronę. Oficjalnie się powiesił. Znaleziony, tak, oficjalnie się powiesił, no ale no raczej się nie powiesił, proszę Państwa. Oczywiście nie mamy na to dowodów, natomiast jeżeli człowiek wydaje miliony na ochronę swojego życia, na całą armię prywatnych ochroniarzy i nagle się wiesza, to dla mnie jest w tym trochę nielogicznego zachowania. Kolejny seryjny samobójca. To był w końcu obywatel Rosji. Dokładnie, kolejny seryjny samobójca. Teoretycznie więc w tamtym czasie Sołowiow jechał na tym samym wózku, co obrońcy wolności słowa w kraju, którym zaczął rządzić Putin. Świadczą o tym na przykład jego słowa wypowiedziane w programie innego obecnego propagandysty Jewgenija Kisielowa po niezbyt udanym wiecu w obronie niezależności tego kanału telewizyjnego, kiedy stwierdził, iż szkoda, że przyszło tylko 15 000 osób. Wtedy nikt nie mógł przypuszczać, że po kilkunastu latach ludzi, którzy wyjdą na ulicę Moskwy, sprzeciwiając się władzy, będzie nazywał 2% gówna. Ale w jego wypowiedziach niewiele jest już w stanie człowieka zdziwić. A ja bym wziął pałę stalinowskich represji i walnął w łeb wszystkie swołocze śmierdzące, które ukronazistów wspierają.
W 2007 roku Władimir Sołowiow wszedł w posiadanie udziałów Fashion Continent z kapitałem zakładowym w wysokości prawie $1,5 miliona. Firmę zajmującą się handlem futrami i wyrobami skórzanymi założył ówczesny deputowany do Dumy Państwowej Władimir Gruzdiew, przyszły gubernator obwodu tulskiego. Sołowiow stał się również właścicielem 70% udziałów w SV Consulting. Dziennikarze śledczy współpracujący z Nawalnym obliczyli, że w latach 2014-2016 firma prezentera telewizyjnego otrzymała z jednego z rosyjskich banków przelewy na ponad 316 milionów rubli, czyli około $3,5 miliona. Co jeszcze dziwniejsze, w latach 2008-2009 Kreml zamknął wszystkie polityczne talk show, w tym programy Sołowiowa. Jednak w 2010 roku król propagandy rozpoczął pracę w państwowym holdingu medialnym, zostając prowadzącym dobrze znanego również w Polsce z jego błazeńskich wypowiedzi telewizyjnego talk show Wieczór z Władimirem Sołowiowem. Na antenie Rosja One równorzędnie prowadził audycję radiową Total Kontakt w Westi FM. W obu przypadkach jego praca polegała i polega na agresywnym wspieraniu prokremlowskiego postrzegania rzeczywistości. W 2018 roku został również wybrany na prezentera nowego propagandowego programu telewizyjnego Moskwa, Kreml, Putin. No i wszystko wiadomo. Natomiast w 2017 roku Fundacja Antykorupcyjna Aleksieja Nawalnego wzięła na celownik majątek prezentera telewizyjnego, szacowany wówczas z grubsza na $16 milionów. Tuż po tym, jak Aleksiej Nawalny dowiedział się, że Sołowiow ma również stały pobyt we Włoszech, w 2019 roku został aresztowany. Najwyraźniej bezwarunkowe poparcie dla polityki wewnętrznej i zagranicznej reżimu Putina zdecydowanie mu się opłaca, a wielomilionowa widownia w telewizji i internecie zarówno w Federacji Rosyjskiej, jak i rosyjskojęzycznej diasporze na całym świecie stworzyło z niego, szczególnie wśród Rosjan, osobę wyjątkowo znaną. Lecz tu kolejny raz okazuje się, że punkt widzenia zmienia się wraz z punktem siedzenia. Lub w jego przypadku bardziej tego, od kogo otrzymuje przelewy. Bo to, co teraz usłyszycie, jest tylko potwierdzeniem, jaką świnią potrafi być Sołowow. Klasyczny przykład kolesia, który jak mu naplujecie w oczy, powie, że deszcz pada. Posłuchajcie sami. To jest jego spotkanie z widzami z 2013 roku, czyli mniej więcej rok przed aneksją Krymu. A jaka jest możliwość zwrotu Krymu do Rosji? Nie daj Boże, żeby Krym wrócił do Rosji. Nie ma podstawy prawnej. A po co ci Krym? A dlaczego nie Finlandia? Finlandię dał Władimirowicz Lenin, ona również była nasza. Albo dlaczego nie Polska, ona była nasza po rozbiorach? A czemu nie inne? To tak jakbyśmy po prostu powiedzieli oddawajcie. Chruszczow dał Krym absolutnie legalnie. Jeśli nagle mówimy o zwróceniu go, oznacza to wojnę. Chcesz walczyć z Ukrainą. Ilu Ukraińców i Rosjan jesteście gotowi poświęcić, aby przejąć Krym, który już dawno stał się terytorium tatarskim? Krym jest temu przeciwny. I żeby była jasność, to nie była jedyna jego wypowiedź w tym tonie. Sołowiow został nagrodzony za obiektywne relacjonowanie wydarzeń na Krymie przez samego Władimira Putina. Ale i tu nie ma się co dziwić, bo już w 2014 roku zdanie tego medialnego stworzenia tuż po aneksji Krymu było już zupełnie inne. Przybliżyliśmy ten dzień tak bardzo, jak tylko mogliśmy. Krym i Sewastopol są ponownie częścią Rosji. Historyczna sprawiedliwość została wymierzona. I nie tylko, ale wyrabiają cholera wie co. Nasz Krym i nagle dzieje się coś takiego. Jak to rozumieć? Propaganda nienawiści wobec Ukrainy doprowadziła w 2014 roku i kolejnych latach do wysokich ocen aprobaty społeczeństwa dla agresywnej polityki Kremla. Co więcej, doprowadziło to do pojawienia się tysięcy najemników walczących o Donbas obok regularnych jednostek sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Antypolska, antyzachodnia i antyukraińska histeria w kontrolowanych przez Kreml mediach zadziałała tak, jak kremlowski włodarz Putin sobie tego życzył. A Sołowiow z tego skromnego nauczyciela stał się właścicielem 2 luksusowych willi na terenie Rosji. Musi to być lokalna administracja lub szpital. Nie, to nie jest szpital. To dom Władimira Rudolfowicza Sołowiowa. Oblećmy go szybko, bo nie ma tu absolutnie nic do oglądania. To
To naprawdę tylko 4-piętrowe pudełko z kilkoma kolumnami i dołączonym tarasem. Wygląda bardziej jak biuro. Może to siedziba małej armii Jobów, którzy od czasu do czasu przejmują Twittera Sołowiowa. To naprawdę nie wygląda jak dacza. Niemniej jednak, powierzchnia tego domu wynosi 1000 metrów kwadratowych, a obok niego znajduje się garaż i stróżówka 350 metrów kwadratowych. Oraz jak na ironię, kolejnych 2 rezydencji we Włoszech zajętych przez włoskie władze po tym jak wciągnięto go na listę osób objętych sankcjami. Porównaj to z Włochami, krajem bez korupcji, a konkretnie z tą działką nad brzegiem jeziora Como. Tutaj, nad włoskim jeziorem, zakorzenił się nasz dzisiejszy bohater. Co także może Was zaciekawić, większa część jego rodziny posiada brytyjskie lub amerykańskie paszporty. Dzieci propagandysty Sołowiowa próbują swoich sił w modelingu i otrzymują amerykańskie paszporty. Łącznie z kochanką, byłą rosyjską koszykarką, z którą ma 2 dzieci urodzonych w USA, po to by i one dostały tamtejsze obywatelstwo. Natomiast sam pan Barwny inaczej, ma 8 dzieci z 3 różnych związków, a niektóre z nich rodziły się, kiedy oficjalnie był jeszcze w związku małżeńskim z inną kobietą. Ale to już jego prywatna sprawa, pomimo iż wydaje się być w teorii bardzo wierzącym człowiekiem. No nie daj Bóg. Podsumowując, sylwetkę Sołowiowa jest jednym z niewielu, którym udało się przejść od przeciwników Putina, nadal żyjąc, do grona tych, którzy gloryfikują go w każdy możliwy sposób. Jeżeli wpatrzysz się wystarczająco długo w otchłań, to otchłań wpatrzy się z powrotem w ciebie. Ale jestem niemal pewien, że gdyby tylko zmieniły się źródła finansowania i wiatr powiał z innej strony, to przekonacie się sami, że Sołowiow, niczym chorągiewka, ponownie się dostosuje. Reżim prędzej czy później najprawdopodobniej upadnie, ale to on będzie jednym z tych niezatapialnych, którzy poprowadzą Rosjan ku jasnym ideałom liberalizmu. Jak niektórzy mawiają, talent łajdaka to wciąż talent, a przecież on nie posiada żadnego innego. Na dodatek gwarantuję wam, że Sołowiow naprawdę nie wstydzi się tego, co robi i nie zdziwiłbym się, gdyby ten swój wątpliwy talent wykorzystał w przyszłości jako rosyjski polityk. Przykre, ale prawdziwe, bo podobnych jemu jest niemało także w naszych mediach i polityce. Tyle na dziś, dziękuję wam za uwagę i cześć, do następnego materiału. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zrobi cud.